Serwus, nazywam się Franek Przyradzki, jestem instruktorem nurkowania w bazie Nautica Vis na wyspie Vis w Chorwacji. I chciałem Ci opowiedzieć o tym, jak się optymalnie ubrać na łódkę, na nurkowanie. Jesteśmy na łódce, która nazywa się Bajkonur, ma 10,5 metra długości i to jest taka dosyć typowa jednostka, czy na Adriatyku, czy na Bałtyku. To, co teraz opowiem, to jest suma doświadczeń moja i moich instruktorów. W sumie, jeśli o mnie chodzi 20 lat nurkowania, to zachęcam Was, żebyście poświęcili temu odrobinę uwagi. Ola, pokaż, jak wygląda. Optymalne ułożenie sprzętu jest takie, że ja siedzę na jednej burcie, mój partner na drugiej naprzeciwko mnie. Także nawzajem ubieramy się w tym samym czasie i widzimy swoje rzeczy. Jak zaplącze mi się wąż, czy coś tego typu się wydarzy, to partner to wychwyci. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak podanie szerki, można śmiało poprosić kogoś, kto siedzi obok mnie, albo kogoś z obsługi łódki. Więc zachęcam takiego nastawienia. To, na co chcę zwrócić Waszą uwagę, to taki schemat ubierania się. Chodzi o to, żeby możliwie w ten sam sposób ubierać się za każdym razem. W ten sposób, nie śpiesząc się, osiągamy jakiś taki wzór, który później pomoże nam i ubierać się szybciej i sprawi, że jeżeli czegoś zabraknie, jeżeli coś wyłamie się ze schematu, to to zauważymy. Czyli jeśli na przykład w moim koszyku nie będzie bojki, ja to zauważę w momencie, w którym zawsze wkładałem dwie bojki, nagle będzie jedna i to wychwycę. Cały czas, to jest następna bardzo ważna rzecz, mam 3 punkty podparcia. Te 3 punkty podparcia to 2 stopy i pupa. Bardzo dużo problemów w wodzie generują osoby, które stają częściej niż jest to konieczne. Póki to robię tylko w skafandrze, no to mam szansę się przewrócić, ale raczej nie zrobię nic sobie i kolegom, raczej. Jeśli robię to z butlą na plecach, to sprawa jest już zdecydowanie bardziej poważna. Jeśli chodzi o to, co biorę pod wodę, to oczywiście jest bardzo różnie. Natomiast na przykład na morzu rurka do nurkowania zawsze. Oczywiście taką rurkę jest trochę trudniej włożyć niż taką składaną, ale w sytuacji awaryjnej typu pozostawienie przez łódkę, duże fale, konieczność dopłynięcia i tym podobne, ta rurka naprawdę bardzo dużo zmienia, więc zachęcam do jej brania w takiej właśnie formie składanej. Pamiętnik. Kiedy zakładam jakiś element wyposażenia, sprawdzam, czy działa. Czasem jest to łatwe, na przykład włączę komputer. Czasem jest to trudniejsze, no nie wiem, czy bojka działa, ale rzut oka na nią zawsze jest warty. Czyli każdą jedną rzecz, którą bierzecie, sprawdzacie, czy jest. Tu się świeci. Tutaj działa. W Adriatyku nurkuję raczej w mokrych rękawiczkach, w Bałtyku w suchych, natomiast opór przed zakładaniem rękawiczek jest duży i oczywiście ma to sens, dużo trudniej jest przewlec te paski w rękawiczkach, ale z drugiej strony pod wodą będziecie musieli wykonywać wiele operacji w rękawiczkach, dlatego nie jest złym ruchem jednak przyzwyczajanie się do pracy w nich. Tak jak teraz siedzę, tak, ani razu nie wstałem i cały czas jest mi stabilnie. Gdyby łódka chodziła przód, tył albo na boki, dalej mógłbym się ubierać. Następna rzecz dyskusyjna, płetwy. Dużo osób ma opór z zakładaniem płetw za wcześnie, ale pamiętajcie, nie mam teraz nic na plecach i założenie płetw jest dla mnie bardzo łatwe, nie wymaga żadnego wysiłku. Gdybym musiał komuś pomóc jako instruktor albo rescue diver, mogę teraz skoczyć do wody. Mam maskę, rurkę w kieszeni, płetwy, jestem gotowy do zareagowania. Nie muszę prosić nikogo o pomoc. Nie będę wchodził długo po łódce, bo nawet gdybym siedział na końcu, stopniowo się przesuwać, stać i wejść do wody na gotowe. Teraz zapraszam tu. No. Odwracam się do sprzętu. Sprzęt jest zabezpieczony, odbezpieczam. Odkręcam. Upewniam się, że łącznik jest w takim ułożeniu, w jakim go chcę.
Zdejmuję pas kroczny. Wstawiam sobie węże, tak żeby były ładnie i równo. Ok. I mogę wchodzić. Tak. Zwróćcie uwagę, cały czas nie wstaję. Mam tu pas kroczny. Widziałem bardzo dużo sytuacji, w których ludzie wstają, żeby przypiąć pas kroczny, wywracają się butlami przez głowę. No to ogólnie nie działa najlepiej. Jeśli by ta taśma była za krótka, żeby założyć ją, zapiąć ją na siedząco, to trzeba po prostu wydłużyć. Ta odrobina nadmiaru nic wam nie zmieni, nic wam nie zaszkodzi, a pomoże. Automat. Oddycham intensywnie, tak żeby upewnić się, że butla nie jest odkręcona tylko o pół obrotu, tylko w całości. Jeżeli byłaby odkręcona o pół obrotu, to lekki wydatek byłby ok, a przy mocnym oddychaniu zacząłbym czuć opory. Dobrze. Mam ubranie nurka twinsetowego czy regulacyjnego na sobie. Czekając na sygnał od kapitana, założyłem teraz maskę na twarzy, włożę automat do buzi, wstał, skoczył do wody, był gotowy na nurkowanie. Gdybyśmy mieli nurkować nie cumując i zespół 8 osób miałby wejść naraz, to jeżeli wszyscy będą tak samo gotowi, są w stanie wyjść z łódki bardzo szybko i nawet jeśli będzie prąd, ten prąd będzie ich wszystkich znosił naraz, tak? Nie będzie czegoś takiego, że zespół się rozdzieli. Dalej przechodzimy do stage'y. W moim przypadku robimy troszkę utechniczniamy się, dwa stage'e. Ten, którego będę używał później, przypinam najpierw. Jeśli potrzebuję kołowrotka, biorę kołowrotek. Jeśli potrzebuję drugiego stage'a, to ja osobiście lubię taki sposób. Tego drugiego wpinam sobie, znajdę, no, ładny, wpinam sobie do szelki. W ten sposób dalej nie wstałem. Oczywiście mam już mój twinset na plecach, ale nie jest mi tak źle. Jest sygnał do wyjścia do wody, zakładam maskę, zmieniam okejkę z partnerem. I wychodzę. Natomiast ja nie będę wychodził. Cofam się, bo na przykład ręką i maską. I nie stoję. Ważne jest to, żeby momentu wstania na łodzi, która może się bujać w sposób nie do przewidzenia, było jak najmniej. Całe to ubranie zajęło około 7 minut. Jeżeli będzie to powtarzać w ten sam sposób często, to będzie się tylko skracało, więc polecam do przemyśleń. Do zobaczenia pod wodą. Cześć!